Hello everyone! Witajcie kochani! Mam na imię Marta i witam Was na moim kanale, który jest o polsko-indyjskiej rodzince, naszym życiu codziennym w Anglii oraz to, co nas spotyka. Czyli jak ostatnio mogliście śledzić, przyleciałam z dwumiesięcznych wakacji z Polski do Anglii, a ci, co są ze mną od początku, wiedzą, że zazwyczaj w każdy weekend wyjeżdżamy na jakąś wycieczkę. Tym razem postanowiliśmy trochę zaszaleć i wybraliśmy się pod namiot z naszą dwójką dzieci, czyli roczną Enają i prawie 3-letnim Arvim. I o tym będzie dzisiejszy filmik. Za dużo mi się nie nagrało, aczkolwiek chciałabym opisać swoje doświadczenie, bo zawsze chcieliśmy takiego typu wakacje, planujemy kupić kamper w przyszłości, no i chcieliśmy to przetestować, że tak powiem. Nie chodziło nam, żeby tam nic zwiedzać czy coś, tylko na samym polu kempingowym się rozbić, spędzić nockę i wrócić. I to też uczyniliśmy. Zapraszam do oglądania i komentowania. Zacznijmy od tego, że nasze wyprawy zawsze są spontaniczne, a co za tym idzie, czasem potrwa, zanim znajdziemy miejsce, do którego chcemy jechać. I tak było tym razem. Pierwsze miejsce okazało się, że to nie było pole namiotowe, tylko takie gotowe namioty, które można wynająć. W drugim było pełno i nie było możliwości, żebyśmy tam zostali, ale wskazali nam drogę do trzeciego i ostatniego, na którym zostaliśmy. Ale zanim to nastąpiło, musieliśmy zrobić lekką przerwę, bo dzieci spały, budziły się. To tylko godzina jazdy od nas, ale zrobiliśmy sobie taką przerwę Wiecie, nie spędzaliśmy razem ani roczku Enai, ani urodzin Toma. Więc żeby to nadrobić, upiekłam tort w pierwszą sobotę, którą spędzaliśmy razem. Więc zatrzymaliśmy się na małe 100 lat. Z góry przepraszam za mój fałsz. Jednak słowo mi na ucho nadepnął. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Enaya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear daddy. Happy birthday to you. Sleepy? Yeah! Oh, India style. Yummy. Arvi śpi w samochodzie. Hello everyone! Witajcie kochani, nie uwierzycie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na kempingu, właśnie przyjechaliśmy. Odbywa się potem. Mąż poszedł nas zameldować, a my czekamy w samochodzie na dostaliśmy mapkę. O, taka gablota nam się marzy w przyszłości. Dostaliśmy mapkę kempingu oraz takie numerki do zawieszenia na namiocie oraz w samochodzie. No i tak wyglądało rozkładanie namiotu. Miałam nadzieję, że nagrałam całość, ale telefon upadł i się guzik nagrało. Więc ja karmiłam dzieci jogurtem na krzesełkach, a mąż rozkładał tą główną część namiotu, a potem wszyscy pomagaliśmy. Więc było bardzo rodzinne rozkładanie namiotu. Każdy miał swój wkład. Jeśli był taki moment, żeby dzieci nie przeszkadzały, to robiłam im siedziska w krzesełkach VIP, czyli jedno w wózku, a drugie w krzesełku samochodowym. Harvey bardzo sobie upodobał młotek. Chciał nim naprawiać wszystko. Yes, are we fitting the tent? Hit here, hit on this one. This one? Yeah, bravo, very good. Let that do now. Let me do like this. To here. Yes. Very good. We'll try. Take her photo with this mic. You're doing video. Look. Anaya? Anaya, look what you're doing. But this is not your tent. Where is your tent? Which one you building? You building with mommy the blue one, yeah? This one. Arvi, what you doing? Namiot stanął w miarę szybko. Nie wiem dokładnie, ile nam to zajęło, ale jakoś szybko mi się wydawało. W każdym bądź razie, jak zostało ukończone, ja zostałam z Enają, a chłopaki poszli do łazienki.
ale za chwilę zawrócili i poszliśmy wszyscy razem, bo Enaja za nimi pobiegła. Więc wszystko zabezpieczyłam i pobiegłyśmy za chłopakami zobaczyć, jak wygląda nasze pole namiotowe. Po drodze stwierdziliśmy, że mamy tylko kurczaka na kolację, więc przydałoby się zrobić jeszcze jakieś zakupy. Więc przyszliśmy, zjedliśmy trochę chipsów i spakowaliśmy się do samochodu i pojechaliśmy do Lidla. Dzieci karmiły męża chipsami, same rzadko podjadają, ale właśnie wpychały mężowi, a potem zjadły jogurta same. Jak wróciliśmy, to zaczęło padać. Arwi chciał biegać po deszczu, no to go ubrałam w kalosze i kurtkę. No i pozwoliliśmy. Potem przestało, więc stwierdziliśmy, że to jest dobry czas na kolację. Rozpaliliśmy ognisko. Arwi był zabezpieczony przed ogniem. Arwi, what is this? Fire? Fire. Yes? Oh, we don't. This is your juice? Put here. On here. No, no, no. Cheers. Cheers. You don't remember? Cheers? Cheers. 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 Zdróweczko. Moje wino. No, trochę się tego rozpalało. My nie mamy doświadczenia w takich rzeczach, ale wszystko się upiekło, a to najważniejsze. Jak była to wielgachna ulewa, to usypiałam, próbowałam uśpić Enaję, bo ona wcześniej, jak wracaliśmy z samochodu, to spała. A tu chciałam pokazać, że jest cały mokry ten namiot. Bo jak ja byłam z nią w środku, usypiałam, no to normalnie mega waliło, ale oczywiście nie miałam telefonu przy sobie. W końcu dzieci zasnęły, a my mieliśmy czas dla siebie i oglądaliśmy pełnię księżyca, albo prawie pełnię. Więc trochę na nią poczekaliśmy, ale było potem bardzo ładnie widać. Więc sobie usiedliśmy i trochę pomarzyliśmy. No a potem wróciliśmy do namiotu. Tutaj w środku nocy próbowałam pokazać, jak śpimy śmiesznie, ale oczywiście nic nie widać. Mam za to takie zdjęcie, którym fleszem wypuszyłam męża z namiotu i właśnie potem wyszliśmy sobie i chwilę posiedzieliśmy. No, nie jestem jakimś mega operatorem filmowym. Uczę się, aczkolwiek jestem upornym uczniem, więc wiecie. Taki jest mój vlog biwakowy. Coś tutaj nagrałam, prawda? Coś tu widać, nie wiem, może jakoś tu jasność mogę tu. No i czas na pobudkę. 6:30. Enaja już nie chciała więcej spać. Na początku byliśmy w namiocie chwilę, ale potem ja musiałam iść do łazienki, więc wyszliśmy. I już nie było tak zimno, jak tam 20 minut wcześniej. Jest godzina 6 po naszej pierwszej nocy na kampingu. I jedynej, bo dzisiaj wracamy. To było takie testowanie, czy damy radę z dziećmi. Mieliśmy deszcz, mega ulewę. Ale ogólnie było fajnie. Musieliśmy podjechać do sklepu po jedzenie, bo nie mieliśmy wystarczająco spakowanego. No i nie mamy materaca, więc trochę twardo jest. Bo mamy 2 kołdry od spodu. Bo mieliśmy podjechać jeszcze do Home Bargain, żeby kupić materac. Mieliśmy taki materac dla dzieci, na którym dzieci nie za bardzo chciały spać. W sumie Arwie spał, jak widzieliście. Pierwszy północy spał na materacu, ale drugie u Toma na ręce, czy tak na ramieniu. A Enaję kładał na ten materac. Spała w nim trochę, ale jak tylko mogła, to uciekała. Więc zdecydowanie jak postanowiliśmy w piątek, że pojedziemy w sobotę, to wrzuciłam sobie w Google camping z dziećmi. No i tam jedna babka mówi, jak to się przygotować. A ja wiem, że my tacy nie jesteśmy, bo nie mamy takich rzeczy jeszcze w domu, wiecie o co chodzi. My dopiero pierwszy raz to i tak dużo mamy przygotowane, bo mieliśmy takie jednorazowe grille, na namiot, ten baldachin takie przed wejściem, więc coś tam mieliśmy, a mogło być mniej. Też ludzie jak mają mniej, to może nie jeżdżą w ogóle. U nas jest tak, że najpierw pojedziemy, zobaczymy, czy nam się podoba i wtedy będziemy inwestować w to pieniądze i kupować lepsze rzeczy do tego kampingu.
A tak to wiecie, jakby nam się nie spodobało, to bez sensu. A materaca nie mamy, bo my mamy takie jakby łóżkowe materace. 2 w domu, więc jakby ktoś miał u nas nocować, no to mamy wystarczająco łóżek i materace w ten sposób. A to jest za duży materac, żeby brać ze sobą. W każdym razie uczymy się na błędach i będę robić listę zakupów, co trzeba kupić i będziemy próbować jeszcze raz. Na razie idę o 6:30 zadają do łazienki. Muszę powiedzieć, że byłam pozytywnie zaskoczona czystością i w ogóle jak to wszystko wygląda, bo ja na takie kempingi to nigdy nie jeździłam, gdzie były łazienki, tylko wiecie, na takie coś jak w krzaki chodziło. A tu są właśnie takie, namioty, co można wynająć już Stałe tak można powiem, wynająć. umeblowane na nockę. Tutaj ludzie mają różne sprzęciaki. No, trzeba by kuchenkę też jakąś, albo coś, żeby podgrzać, chociaż herbatę. No, nasz bo namiot ja w mam porównaniu do tego to bardzo... w termosie z dnia poprzedniego taki duży namiot teraz chcemy kupić, taki właśnie. Bo rozważamy jednak kupno dużego czwórka w tym nam się małym, podobało, idziemy regularnie jeść. no to trochę ciasno. Tutaj oto piję moje poranne czaj z termosu, który przywieźliśmy ze sobą. To samo czaj, które piliśmy do tego tortu wtedy. No a do czaju najlepiej pasuje też kawałek tortu, prawda? I ten śpiew ptaków, i ten piękny widok. Fajnie tak z rana. Come on, Anaya. Hey ho. Chodź. Come on. Come to mommy. Come to mommy. Oh, boom. Come on. Hey hop. Tutaj widzieliście nasz powrót z mojej już drugiej, ale rodzinnej wyprawy do Łazienki, żeby się trochę ogarnąć. No i to była godzina 9, więc do godziny 10:30 powinniśmy opuścić pole namiotowe, więc wróciliśmy i złożyliśmy wszystko. Posprzątaliśmy, zebraliśmy śmieci, nakarmiliśmy dzieci oczywiście. Zapakowaliśmy się do samochodu, trochę jeszcze pogadaliśmy z sąsiadami, którzy polecili nam stronę
dla miłośników kempingu, która możesz się zapisać, mieć członkostwo i sugeruję, gdzie możesz sobie pojechać następnym razem. 42 funty na rok się płaci i dostajesz jakieś tam biuletyny i tak dalej. Nie wiem, nie sprawdzałam tej informacji. Stwierdziliśmy, że na razie nie jesteśmy aż takimi fanatykami. Na razie będziemy sami testować, ale następnym razem na pewno potrzebujemy pole kempingowe z placem zabaw. Może, bo nie wzięliśmy nic praktycznie dla dzieci do zabawy, albo to, co wzięliśmy, nie było praktyczne, bo piłka nam się ostatnio przybiła, więc nie mieliśmy. No a takich ogródkowych, w sensie takich właśnie na świeżym powietrzu, no to my najczęściej jeździmy na plażę, czyli w sumie, wiecie, jedna wielka piaskownica, to i nie to samo, co pole namiotowe. Więc tam trochę się Arvi bawił z innymi dziećmi piłką właśnie, no ale zdecydowanie trzeba wziąć coś outdoor dla dzieci do zabawy, albo właśnie plac zabaw, więc może następnym razem poszukamy czegoś z placem zabaw. No są dużo rzeczy, które by się przydało z czasem, aczkolwiek nie jest jakieś tam mega potrzebne. Na pewno pierwszym punktem teraz jest materac do zakupu i potem może coś, żeby podgrzewać, czyli albo gazowy grill, albo jakąś kuchenkę, albo coś takiego. Światło, bo mieliśmy latarkę, no ale to takie, wiecie, niekomfortowe, tak trzymać cały czas. Mieliśmy taką od samochodu. No, to są takie 3 najważniejsze rzeczy teraz. A z czasem będzie przybywać. No oczywiście właśnie mówię, piłkę na pewno dla syna trzeba wziąć, no i teraz w sumie dla obojga, bo kalesony dla Enai, kalosze dla Enai dzisiaj kupiłam, więc następnym razem będzie więcej chodziła, bo teraz za dużo jej nie puszczałam, no bo padało i wszystko było mokre i ona zrobiła 3 kroki i była mokra, dlatego potem jak już dostała trochę wolności pod koniec, no to widzicie, że uciekała. W każdym bądź razie to na tyle na dzisiaj. Jak Wam się podobają takie filmiki, to dajcie mi znać. Planujemy wybrać się jeszcze raz na pewno, zanim się, że tak powiem, sezon skończy, zanim się pogoda zepsuje. I chcielibyście zobaczyć z takiego filmiku z kempingu. Postaram się nagrać może właśnie jak składamy ten namiot i tak dalej, aczkolwiek mój mąż nie za bardzo jest chętny na to, no bo my nie mamy takiej dużej praktyki i czasami popełniamy głupie błędy. No i wiecie jak to, mężczyźni nie chcą, żeby ktoś inny widział ich błędy. W każdym bądź razie mam nadzieję, że podobał Wam się vlog i do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnijcie kliknąć lubię to i skomentować. Pa!